No dobra, mieliśmy Looks like łom. the crowbar is broken. O, jeszcze łom się zepsuł. No dobra. Ważne, że otwarte tutaj przejście. Tutaj jest jakiś korytarz i toaleta. A tutaj jakaś notatka. Lady Margaret, after the death of her daughter, dismissed the staff and left the mansion. To chodźmy tutaj, zobaczymy. Czy coś znajdziemy w toalecie? A pair of blood-stained scissors stuck in the sink basin. Deeply unsettling. Zakrwawione nożyczki w zlewie. No jest to trochę niepokojące. A good way to motivate the staff. Tutaj jakieś półki, wazoniki. A backgammon board. One of the oldest board games. No to wejdźmy tutaj teraz, w pierwsze drzwi. Zlew. Taki zwykły pokój. A to co to za karty? Miss Marver apparently knew her way around the tarot. What a dreadful spread. And what a chilling omen it revealed. Evil approaches. It will bring death, and lay ruin to the house and all who dwell within. No niezbyt dobry układ tych kart. Tu jest radio. Tu są drzwi, ale wejść nie możemy. A to? Obszar B. 34982. To nam się zapewne przyda. To może być do kłódki. Kod. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Wow. A doll pierced with an awl. A warning? Ostrzeżenie? Droga mamo, chciałabym móc powiedzieć ci, że wszystko jest w porządku i że jestem szczęśliwa tutaj w domu hrabiny. Pani Merver, gospodyni, dobrze się mną opiekuje. Lady Margaret nie widuje nikogo poza córką. Według pani Merver obawia się jakiegoś nawrotu choroby i dwór rozpada się z dnia na dzień. Ale najgorszy ze wszystkiego, mamo, jest ten mężczyzna, ten mroczny. Czai się w mrocznych kątach domu, kiedy sprzątam lub wykonuję swoje zadania i rzuca się na mnie. Jest niesamowicie silny. Jego wielkie dłonie chwytają mnie, a ja czuję się zupełnie bezradna. Nocą boję się iść do toalety, tam, w ciemnej samotności. Czuję, że obserwuje mnie coś złego, a głęboki, widmowy oddech sprawia, że jestem sparaliżowana strachem. Tylko pani Merver mnie wysłuchała. Sądzę, że ona również rozumie, że ten człowiek jest wielkim niebezpieczeństwem, takim, które wcześniej czy później doprowadzi do tragedii. Ona i ja jesteśmy wyczerpani. Z serdecznością. To nie brzmi jakoś optymistycznie i na pewno coś tutaj się w tym domu jeszcze wydarzy, tak jak chodzimy. Kolejny pokój. No doubt. This is the cook's room. Pokój kucharza. Dobra, ale nic tutaj nie ma. Stamtąd przyszliśmy. Is there someone else in the house?
Co? Who the devil is that man? He had a knife. I'm completely in the dark here. I don't think he saw me. Kto to był? Nie mam zupełnie pojęcia, co to za człowiek był. Ale dobra, jeżeli mamy ten kod, wydaje mi się, że tutaj. Trzy, 4, 9, 8, 2. Tak jest. No, ciekawe, co tutaj nas spotka. Ktoś chodzi po tym domu. I to z nożem, czyli nie jest przyjaźnie nastawiony do nas. Another boarded up door. The question is, was it sealed before the murder? And why? Kolejny pokój. This must be Walter Brandon's room. Pokój Waltera Brandona. A model ship. Mr. Brandon must have felt a deep yearning for the sea. A compass and a sextant. Tools of a sailor. An empty bottle. It smells of good rum. No dobra, na stole leży coś. The diary of Walter Brandon. Perhaps it holds some clues about who he was, and what his involvement in this case might be. I am terrified that man has found me. I fear something dreadful is about to happen. Tonight as I awoke, I saw him, standing at the foot of my bed. I could not make out his face, but his knife. The gleam of its blade shone in the darkness. I sprang up suddenly, determined to confront this stranger. Grabbing the heavy candlestick from the nightstand, I hurled it with all my strength. He vanished into the dark. Chyba musimy znaleźć kolejne wskazówki. Ale zapewne w tym pokoju. The painting of a ship, unmistakably in Elody's style. Coming here was a grave mistake. He has followed me, watching and lurking in dark corners, waiting to surprise me. I dare not tell Elody. She would think the one thing I dread most for her to believe. I see him again from the window, watching me. His long hair and beard obscure his face, and he still holds that knife. He means to kill me. To jest mega ciekawe. I am losing my faculties. It is best I return to the ship. Everyone seems to be conspiring against me. The housekeeper despises me, accusing me of misconduct. Perhaps I'm not a man of refinement, but I know what respect is. Yet this morning, as I woke from my rest, she was enraged with me.
It was of no use to tell her I had slept peacefully. An external maid who comes to clean was crying and accusing me of having approached her in an unseemly manner. I would never do such a thing. I am a sailor, a man of the world. I know how to conduct myself. Gdzie jest kolejna wskazówka? The last entry in the diary, dated the very night of the murder. My beloved Elody, why can you not believe this poor sailor who only wishes to love you? I have left everything behind. My ship, the sea, all my world, just to be by your side as you asked me to. Damn it. I can hear the man with the knife coming up the stairs from the hall. I need to hide. Walter was terrified. What in the devil was happening here? It seems this trunk was all Walter owned. I should take a look at it. Co jest w tym kufrze w środku? Looks like the key to the back garden. I better head back to the staircase gallery. Pretty sure I saw a door to the outside there. Seems I'm not the only one with a fondness for hats. A photograph of Elody. No doubt Walter cared for her deeply. No dobra. Skoro mamy klucz, no to będziemy mogli otworzyć któreś drzwi. Na pewno nie tamte u góry, bo są na kłódkę. Ale te na wprost, właśnie. Nie, te też nie. Aha, to te drzwi. Wow. To są tyły ogrodu. Tylko trzeba się dokładnie tutaj rozejrzeć. Jest jakaś szklarnia. Przejdziemy przez nią, może coś znajdziemy. Brakujący nóż kuchenny. Despite his injuries, the killer rid himself of anything that might incriminate him before fleeing the scene. The boots, the coat, even the knife. It's a chilling thought, but those very items remind me of the figure seen lurking near the manor, the same figure Walter Brandon spoke of with such dread, and perhaps the very one who was said to have harassed the maids. That mysterious presence was, in all likelihood, the murderer of Elody Fordside. O, Well, this ought to do the trick for that boarded-up room upstairs, just by Walter Brandon's room. łom nam się przyda. Dobra, mamy ten łom, więc pójdziemy do góry.
i wyważymy, raczej otworzymy sobie te drzwi. O, właśnie tutaj. Co my znajdziemy w tym pomieszczeniu? Do dziś, 3 lata po jego zaginięciu, wciąż łapię się na tym, że wchodzę do tego pokoju, spodziewając się, że go tam znajdę, wyczerpanego, ale niewyspanego, pracującego bez przerwy, zamkniętego na całe dnie, bez jedzenia i odpoczynku, rzeźbiącego swoje ostatnie, przerażające i mrożące krew w żyłach arcydzieło, z tymi oczami szalonymi, nawiedzonymi, tymi samymi oczami, które zdają się dotykać każdego dziedzica w Forsyth bez wyjątku. To samo zagadkowe, pełne smutku spojrzenie, które z każdym dniem coraz bardziej rozpoznaję w twarzy Elody. Dnia, w którym zobaczyłem ją zaledwie 3-letnią, tworzącą swój pierwszy rysunek. Wtedy wiedziałem, że ona również jest stracona. Przeklinam to nieszczęsne dziedzictwo, tak przesiąknięte nieszczęściem. Jutro zabiorę Elody do sanatorium z terapią w kontrolowanym środowisku. Może wtedy zacznie się poprawiać. Nie pozwolę, aby spuścizna w Forsyth odebrała mi również Elody. 25741. To jest kod do kolejnej kłódki. Lord Forsyth was a gifted artist, no doubt, but his work betrayed a dark and tormented soul. This unfinished fallen angel stirs in me a curious sense of unease, almost repulsion. A sharpening wheel. Lord Forsyth likely crafted his own chisels. Unlabeled liquor bottles. The damp and the passing years have likely worn away whatever once marked them. No dobra. Mamy kod do tej drugiej kłódki, która jest właśnie tam, po drugiej stronie. No to za chwilę wpiszemy i dostaniemy się do kolejnego pomieszczenia. 25741. Tak jest. The door is locked. I'll need to find the key. Będziemy musieli znaleźć klucz. Him again. Who the bloody hell are you? Co to za gościu? I on tam stoi. I should finish gathering all the clues from the Countess's room before exploring other parts of the house. Dobra, przeszukujemy pokój hrabiny. Seems Lady Margaret was reading in the chair that evening. The book's still open, right where she left it. It's a damn fine bottle of wine. No one in their right mind would open a vintage like this and leave it abandoned, unless something rather urgent interrupted the evening. The bed is made. The Countess hadn't yet gone to bed on the night of the murder. A na biurku jest jakaś książka. This is a nightmare. I am deeply concerned for Elody. The housekeeper has long been warning me about Walter. I have made some inquiries.
and nothing is as it seems. Elody remains blissfully happy with him in the house. I am at my wit's end. Since her return from the sanatorium, she has been positively radiant, a true beacon of light. They go out together and seem to have a splendid time. He appears very close to her. This is in stark contrast to the picture painted by the housekeeper, which is a complete contradiction. A to bardzo ciekawe. Dwie zupełnie inne wersje jakby tych wydarzeń. Last night I heard him scream. He seemed to be in the throes of a panic attack. I approached on tiptoe to the guest quarters, and then suddenly I was struck with terror. An insane, maniacal laughter echoed through the night. It did not sound like him. The following morning, Walter and Elody went out to sail on the pond. Everything appeared normal, and he was the most charming he has ever been. Something made of glass has shattered here. Oh my God, what is that noise? It's coming from Elody's room. Gdzie jest kolejna wskazówka? No właśnie. Tutaj. The fireplace tools, all knocked over on the floor. And unless my eyes deceive me, the poker appears to be missing. Oh my God, Elody! Lady Margaret, quite agitated, grabbed the fireplace poker and rushed toward Elody's room. Pobiegła do pokoju Elody. No tak, tylko... Czy my też musimy tam pobiec? Zapewne tak. A key, A, klucze. likely the one to Elody's room. Lady Margaret lied to me. She hadn't taken any sleeping draught that night. She could have heard the attack and rushed to see what was happening. Why did she hide this from me? The more I investigate, the more convoluted it all seems. I should head to Elody's room to search for answers. Pokój Elody. There was a struggle here, clear as day. Not a clean break-in. The killer wasn't subtle. Photograph of Elody Fordside and Walter Brandon. If my memory serves me right, looks like it was taken at Westland Asylum. A rag doll, tossed on the floor. I'd wager it used to sit neatly on the bed. Either it was knocked over in the scuffle, or perhaps Elody dropped it herself in the panic. A pool of dried blood. There's no doubt now. This was the scene of the crime. Judging by the sheer brutality of the crime, we can almost certainly conclude the killer was a man of considerable build. The blood-stained coat, found alongside the greenhouse knife, suggests that the mysterious figure seen loitering nearby may, in fact, be the very same individual who committed the murder. They say the killer always returns to the scene of the crime. But 20 years have passed. Why now,
Let's attempt to reconstruct the events, just as they might have unfolded that night, and try to understand precisely what happened. A teacup on the bedside table. Elody must have lain down that night, perhaps already drifting to sleep. Rekonstrukcja tych wydarzeń. No dobrze. Ona sobie tutaj spała. The door's lock, completely broken, indicates someone forced their way into the room, likely startling Elody awake. Elody tried to flee, but the killer cornered her near the vanity. She lost her balance and fell, breaking the dresser and chair. The killer dragged her to the bed against her will. In the struggle, one of the vases fell from the mantelpiece. On the bed, the killer stabbed her mercilessly, again and again, staining the sheets with blood. That's when Lady Margaret arrived, striking the killer with the fireplace poker, knocking him away from Elody. Wounded, the killer fled the scene, but it was already too late. Elody was already dead. The old Bloomsbury mansion. It choked my thoughts. It had that kind of sadness that seeps into your bones like old damp, and that sudden abandonment, so clear before my eyes, looked like a sinister time capsule. One thing was certain. My next move was to dig up answers about the man with the knife, and about Walter Brandon, the sailor from Westland Asylum, an old forgotten sanatorium that, 20 years ago, was the scene of a meeting between Elody Fordside and that Brandon fellow. Lament zapomnianych. Stare sanatorium górowało w oddali, ciche i uroczyste. Pomnik zapomnianego cierpienia. Stał jak śpiący olbrzym. Jego ściany przysiągnięte były koszmarami innej epoki. John wiedział, że przekroczenie jego progu oznaczało wejście do labiryntu ludzkiego umysłu, gdzie szaleństwo niektórych i zimna obojętność innych zamieniły takie miejsca w wylęgarnię koszmarów. W miarę zbliżania się do wejścia ogarniał go narastający niepokój. Szept przerażenia wił się na skraju jego myśli. Mimo to naciskałem dalej. Potrzebowałem odpowiedzi i był pewien, że czekają w ciemnościach.
It was an ungodly hour when my battered car crept along the winding, shadowed road leading to Westland Asylum. What I found upon arrival was disquieting. The building, forsaken for more than a decade, remained unneeded. Was it some ancient emergency system defying the passage of time? Or was someone awaiting my arrival? Moi drodzy, dotarliśmy do tego wielkiego, mrocznego sanatorium i to miejsce będziemy eksplorować w następnym odcinku. Jeśli podoba wam się gra The Last Case of John Morley, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał, link do Patronite'a znajduje się w opisie tego filmu, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.